Siemanko, z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, no kolejny rodzinny dieselek na teście spalania, ale ten dieselek jest dość interesujący, bo przed Wami Audi S6 Avant C8, rocznik 2019. Maszyna ta została mi udostępniona przez dealera samochodów używanych Auto Comfort spod Szczecina z Morzyczyna. Link do ogłoszenia oraz do Auto Comfort znajdziecie w opisie filmu. S6 i dieselek? A powiem Wam, że właśnie tak. Była to mega ciekawa decyzja ze strony Audi, że no wiecie, wcześniej S6 no to była, S4 to była 2.2 turbo, S6 4.2 V8, później znowu 4.2 V8, później 5.2 V10, później 4.0 TFSI V8 biturbo i dziś, no właśnie, co tutaj jest pod maską? 3.0 TDI, ale nie takie cieciowate, 349 koni mechanicznych, 700 Nm, ponadto 8-stopniowa automatyczna skrzynia biegów oraz napęd na wszystkie koła Quattro. Hashtag Quattro. Auto jest wręcz potężne, długie, szerokie, bardzo obszerne w środku, no i trochę waży. 2095 kg, ale mimo wszystko jest dynamiczne. Według deklaracji producenta pierwszą setkę osiąga w 5,1 sekundy, prędkość maksymalna wiadomo 250 km na godzinę. Jednak dziś o zużyciu paliwa. I tutaj mam według norm WLTP dość precyzyjnie wszystko podane, no zajrzę sobie w ściągawkę. Krótkie odcinki 11,4 podane, miasto 8,2, Landstrasse, czyli takie krajóweczki, no to 6,9 i autostrada 7,3. Średnio 7,9 litra podobno. Wiecie, wielka landara z napędem na wszystkie koła, V6 pod maską, ale z drugiej strony dość nowoczesny samochód. No nie wiem, te wyniki wydają się takie dość realne. No i myślę, że możemy startować. Ja tutaj ustawiam się na mojej pozycji startowej na parkingu operacyjnym, a w tym czasie obejrzyjcie sobie, ile ten wóz pali poza miastem. Pomiar zużycia paliwa poza miastem wykonam dla Was na trasie od Szczecina do Goleniowa. To 90 km na godzinę. Skasujmy zużycie paliwa. O, i lecimy. Dodam, że jedziemy z wyłączoną klimatyzacją i mamy opony zimowe. To za chwilę zjeżdżamy na Goleniów i średnie zużycie paliwa wyszło mi tutaj, proszę, 6,2 litra z 10 km. Oj. To zawróciłem, zobaczymy przez jaki dystans uda mi się taką prędkość utrzymać. Czekajcie, set 120. No i kasujemy. Ciśniemy. I spoko, myślę, że możemy zakończyć pomiar. Z 11 km wyszło nam tutaj zużycie paliwa 7,5 litra na 100 km. I jak zużycie paliwa poza miastem? Troszkę ten samochód pali. No była ostatnio M340D BMA, paliła mniej, ale z drugiej strony mniejszy wóz, ale też 6-cylindrowy, moc zbliżona. Odpalamy. I tutaj ciekawa sprawa. Słuchajcie. Ok, normalny dźwięk 6-cylindrowego dieselka, ale dajmy sobie na to na tryb Dynamic z zewnątrz. No ale ten samochód burczy normalnie. Wiecie co? Na żywo ten dźwięk, ja wiem, że tutaj ogólnie będą takie, możecie mieć pretensje troszkę do Audi, że właśnie jest tak, a nie jest to prawdziwy wydech. Faktycznie niektórzy do mnie nawet czasami mają pretensje, że auto zostało tak zaprojektowane i tak po prostu jest. To ja jestem winien, ale to nic. Wyłączymy sobie klimatyzację. Tryb Efficiency. Ok, 21 stopni w środku. Ale ogólnie na filmach gorzej to brzmi, a na żywo wcale nie jest tak źle. Wcale nie jest tak źle. Nie jest to jakiś dźwięk nachalny. Dobra, efficiency, no to już mamy cichutko. Możemy kasować zużycie paliwa. Wskazania ogólnie komputera pokładowego. Cyk. I ciśniemy. Spokojnie. No, jazda na wynik. No ja od razu zauważyłem, że jest to miękka hybryda, ale nie działa aż tak wydajnie i hardkorowo, że tak to ujmę, jak w przypadku BMW. W BMW to po prostu odpuszczało się od razu gaz i ten samochód żeglował cały z wyłączonym silnikiem. No tutaj też tak jak w BMW auto wyczuwa, że ktoś rusza przed nami, no to od razu odpala nam silnik.
Tutaj zauważyłem, że jak tak hamujemy i poniżej 25 km na godzinę już jesteśmy, no to silnik nam się wyłącza już jeszcze w czasie jazdy. Ale tak trochę jak nie miękka hybryda, jak po prostu taki normalny system start-stop. Silnik w zasadzie odpala się tutaj też bardzo ładnie, tak jak charakterystyczny dla rozrusznika alternatora. No i średnie zużycie paliwa jak na razie 10,7. Troszeczkę dzisiaj wyjdzie, nie jestem pewny, czy to przez warunki zimowe, no ale ten samochód ma też wpisane trochę zużycia paliwa. No zobaczymy, jestem ciekaw. Bardzo ładnie, już na wierzchu temperatura oleju 89 stopni, także auto jest rozgrzane, ale wskaźnika ilości paliwa akurat w tym widoku tutaj nie ma. Jest zasięg 330 km. Dobra, lecimy dalej. Ogólnie ciężko tutaj stwierdzić, jak się jedzie, że jest to miękka hybryda, bo jeszcze nie włączył mi się tutaj tryb żeglowania, ale wiem, że w Audi no to jest dość restrykcyjne takie i patrzy sobie, mam tutaj jakieś kamery, radary i patrzy sobie, co się dzieje przed nami. Możliwe, że do ograniczeń prędkości też się chce dostosować, chociaż tutaj na przykład jest 70, auto pokazuje 50, więc też tak sobie czyta te prędkości. No tak jak w teście poza miastem to tak było, kurczę, no nie wiem. Tempomat po prostu ustawia się, no nie, 120 ustawiam, a on sobie wykryje znikąd ograniczenie 90, no i ustawia na 90. No ale, no nie wiem, może taka pogoda jest, może usyfione są radary i tak dalej, wiecie, na prezentacji jak wam tutaj do wstawek nakręciłem samochód, no to było wcześniej, od razu po umyciu. No teraz on się już tutaj trochę upitolił. Proszę, i silnik też jest włączony, jest hamowanie silnikiem, nie żeglowanie. Jak na razie średnie zużycie paliwa 10 litrów równo. Plac Kościuszki, dojeżdżamy 10,1 litra. Ciężko mi tutaj coś zejść poniżej 10 litrów. 8,2 wydaje się nawet trochę trudne do uzyskania. 22 km na godzinę średnia prędkość. To będzie ciekawe, bo na teście zużycia paliwa miałem Audi S6 C6 z 5.2 V10 pod maską. Osiągnęła ona 14,9 litra średnie zużycie paliwa, wynik taki, ale średnia prędkość chyba 27 km na godzinę wynosiła. Za to była też Audi S7 moja 4.0 TFSI, czyli 4.0 V8 biturbo, ale odłączała cylindry, system start-stop, no i ona przy 21 km na godzinę miała zużycie 11,7 litra nawet, jak na V8 z 4x4. Naprawdę świetny wynik. No zobaczymy, jak tutaj nowsza S6 wyjdzie. Ale kurczę, tak, no muszę się tutaj naprawdę narzeźbić. Jak wam w ogóle się podoba ten cały kokpit? Audi już nas przyzwyczaiło do niego troszeczkę. Wszystkie te ostre linie, wszystko takie jest ciosane, można powiedzieć. Pełno tutaj jest black piano oraz takich wstawek z jakby szczotkowanego aluminium, trochę takiego ciemnego chromu. Muszę przyznać, że jak na 128 000 kilometrów przebiegu coś by mogło już się czasami odezwać. Na przykład w E-klasie, w W213, no jak wjedziemy sobie na bruk, no to już się troszeczkę nam wnętrze potrafi odzywać. Tutaj absolutnie nie. Jakościowo myślę, że jest jak w BMW G35. Tutaj też niektórzy mogą mieć do mnie pretensje, że wcale tak nie jest. Przecież tu po szóstce wszystko trzeszczy, ja wiem. No tutaj jakoś takie wszystko to jest spoko wykonane. Spoko tak spasowane, jakby tutaj normalnie z jakimiś śrubami było. Czuć te śruby po prostu, jak one są mocno skręcone, te wszystkie klipsy.
Jeśli chodzi o ten egzemplarz, no to trzeba przyznać, jest on bardzo dopasiony. Proszę, Bang & Olufsen i do tego wyjeżdżane. Audio tutaj gra naprawdę pięknie. Są samochody, gdzie Bang & Olufsen gra tak sobie, szczerze mówiąc, ale tutaj jest super. Dodatkowo mamy klejone szyby. Mamy wentylowane i podgrzewane fotele z masażami. Kierownica jest tutaj w ogóle podgrzewana? Może gdzieś jest, ale nie wiem, gdzie tutaj jest przycisk od tego. No może tutaj gdzieś w multimediach, no nie chce mi się szukać. Ale tak auto robi naprawdę spoko wrażenie. Jest wciąż nowoczesne, już jest trochę lat na rynku, ale jest bardzo nowocześnie, świeżo. Kabina jest bardzo obszerna, wybaczcie, no tutaj moje graty leżą z tyłu. Taki kawał wygodnej maszyny, kawał klocka do pokonywania tras, do wciągania wręcz kilometrów, powiedziałbym nosem, ale to troszeczkę kiepsko brzmi. Wspinamy się pod naszą znienawidzoną górkę. Jeśli chodzi o jazdę, właściwie skrzynię biegów, to ja tutaj muszę zaznaczyć, że gdy nie naciskamy gazu za bardzo, no to potrafi tutaj nam ona silnik trzymać na naprawdę niskich obrotach, ale gdy po prostu gaz wciśniemy, momentalnie jest redukcja i nie ma tutaj jakiegoś takiego przeciążenia, że ktoś tam napisze w komentarzu, tu jest przecież tryb samozacierania się. No nie za bardzo. Chociaż wiem, że tutaj też warto programem na przykład sobie delikatnie, nie mówię o chip tuningu, ale po prostu podnieść delikatnie ciśnienie oleju w tych jednostkach. Podobno. Ale jest tutaj też delikatny lag po prostu jak się rusza, no i troszkę czuć taką turbodziurkę. No nie wiem, tak troszkę po prostu, no nie, może mi się tak wydaje, wiecie, jak ja jeżdżę na przykład na co dzień elektrycznym samochodem i wsiadam do takiego, no to dla mnie to też jest bardziej wyolbrzymione. Może kto inny będzie, no akurat Tesla jedzie, może ktoś inny tutaj wejdzie i powie, że to jest w miarę takie normalne, nie? Tak. Różnie można na to patrzeć, z różnej perspektywy. No, to będzie raczej, zdecydowanie przyjemna, komfortowa próba eco-drivingowa. No i najwyższy wynik na naszym odcinku pomiarowym myślę, że już mamy za sobą. Jest to 10,3 litra na 100 km. Im dalej teraz będziemy jechać, tym wynik będzie niższy. To przejeżdżamy przez most Brodowski. Aż takiej wysokiej średniej prędkości nie będziemy mieli, bo jakoś sporo ograniczeń do 30 km na godzinę jest po drodze, czy tam 40. No jak ktoś uważa, że ja specjalnie tak jadę 30-40, no to nie, bo nawet auto by paliło mniej przy 50, ale muszę się dostosować pod to. No i okej, zjeżdżamy. O, auto już się zgasiło podczas hamowania. P gasimy i zobaczmy, jakie są wskazania komputera pokładowego. I cyk, średnia prędkość 22 km na godzinę, średnie zużycie paliwa 9,3 litra na 100 km. Takie nam wyszło zużycie paliwa. Pamiętajcie, jest to kawał białej larwy w tym przypadku. 4x4, automatyczne skrzynia, duże koła, no i wóz, który robi setkę w 5 sekund przecież. Ale kurczę, muszę to powiedzieć, podejrzewam, że ta S6, jeśli mamy tutaj 3.0 TDI pod maską, a wcześniej było 4.0 TFSI V8, to chyba ten wóz jest troszkę dla innej takiej grupy klientów. Nie wiem, może tą 3.0 TDI zrobiono dlatego, by był większy przeskok po prostu między RS6 a S6. Ciężko mi powiedzieć. Wiecie, to jest bardziej taki chyba all-rounder, tak mi się wydaje po prostu. Taka S6, która jeszcze bardziej nadaje się na daily niż ta poprzednia. Ale to tylko moje przypuszczenia i teorie.
W opisie filmu macie zuploadowaną tabelkę, tam są wyniki zużycia paliwa z moich testów eco-drivingowych. Cholera jasna, ta kamerka dzisiaj się ciągle odkleja. Możecie sobie porównać, jak ta S6 wypadła na tle innych samochodów. Myślę, że to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam, pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym materiale. Na razie trzymajcie się.